Witam Was, słuchajcie, dzisiaj z racji tego typu, że zaś pogoda jest jako jest, lekko nam się, że tak powiem, zepsuła. Było ostatnie pora dni mega fajnie, szło skorzystać z basenu, szło fajnie spędzić weekend. Aktualnie od 2 dni jest jak jest, leje, przez to stoję też pod drzewem. I do Was tutaj dzisiaj nagram taki odcinek, bo ostatnio bardzo często na grupach zdarza się, że piszą młodzi fotografowie czy początkujący osoby, do których też ten kanał ma trafiać, piszą często, że nie mają pomysłu na to, jak znaleźć na przykład osoby na zdjęcia, modelki, modeli, jak zacząć z fotografią portretową. Słuchajcie, dzisiaj Wam właśnie podrzucę takie kilka pomysłów, jak to ja zaczynał kiedyś, jak to ogólnie może wyglądać z Waszej strony, jak to w dzisiejszych czasach funkcjonuje. Przede wszystkim, słuchajcie, zacznijcie od podstawowych rzeczy. Jak już żeście się kupili ten aparat i macie chęć zacząć z fotografią portretową, rodzinną, ogólnie po prostu fotografią ludzi w plenerach czy tam w studio, podstawową rzecz, popytajcie wśród rodziny, znajomych oczywiście też, ale zacznę od rodziny. Może macie jakąś fajną kuzynka, kuzyna, może macie po prostu siostra, brata, którzy by się dali namówić na zdjęcia. Także korzystajcie na przykład z tego domu. Zacznijcie od szukania osób do zdjęć po prostu w gronie rodzinnym. Jeśli się nie udaje w gronie rodzinnym, pamiętajcie, że może zawsze macie dużo znajomych, tak? I nie wierzę, że wśród Waszych znajomych nie ma jakichś fajnych dziewczyn, nie ma jakichś naprawdę fajnych chłopaków, którzy na przykład ćwiczą na siłowni. Bardzo fajny pomysł na taką sesję gdzieś tam, żeby po prostu zrobić taką sesję osoby, która ćwiczy na siłowni, która jest fajnie wyrzeźbiona. I to nie zawsze sesja portretowa musi się wiązać z robieniem zdjęć dziewczyną, modelką. To może być facet, może być rodzina, może być dziecko, może być cokolwiek. Także tak to wygląda. Zacznijcie od rodziny, od znajomych. Jeśli wśród rodziny i znajomych nie znajdziecie osób chętnych na takie coś jak sesja portretowa, sesja zdjęciowa, w co nie wierzę teoretycznie, bo mi nikt nie powie, że gdzieś tam w Waszym gronie bliskim nie ma osoby, które by się na taką sesję skusiły, na których byście mogli poćwiczyć zdjęcia, zrobić sobie portfolio, jakieś wstępne, pierwsze takie sesje portretowe, czy nawet nie pierwsze, ćwiczyć. Ja biera często swojego syna, ze znajomych, szwagierka, żona biera i po prostu jada z nimi na zdjęcia i na nich sobie rozrze ćwicza, robią nowe projekty i te zdjęcia naprawdę robią fajna robota. W każdym bądź razie odcinamy już się tutaj teraz od rodziny, od znajomych. Mamy kolejną sprawę, to są lokalne media społecznościowe. Przede wszystkim Facebook, Instagram. Na Facebooku jest bardzo dużo grup, przede wszystkim takich, one się nazywają TFP i na przykład na Śląsku nie jest rozpisane tak jako TFP Katowice, TFP Chorzów, to jest jako TFP Śląsk i okolice. I tam naprawdę ogłasza się bardzo dużo modelek, bardzo dużo modeli, bardzo dużo fotografów. Szukajcie na takich grupach, macie grupy TFP Lublin, TFP Warszawa. Tak, na Facebooku wpiszcie sobie TFP plus gdzieś tam Wasze miasto, Wasze województwo i na pewno taka grupa gdzieś tam się w okolicy znajduje, na której możecie sobie takie osoby do zdjęć znaleźć. Ogłaszają się tam modelki, wrzucają swoje portfolia, wy macie wybór, napiszcie wtedy do takiej modelki czy do modela, czy nie są zainteresowani taką sesją z Wami, po prostu powiedzcie, że też zaczynacie, że chcielibyście stworzyć sobie portfolio, poćwiczyć. Dużo takich osób jest po prostu, które to rozumieją. Wiadomo, są bardziej zaawansowane osoby, które też powiedzą, że już szukają też kogoś, kto ma większe pomysły, większe doświadczenie, ale jest dużo osób początkujących modelek, początkujących modeli, którzy się na taką sesję z początkującym również fotografem skuszą. I to jest to jest kolejne takie miejsce, gdzie na 100% jak się postaracie, to taką osobę do zdjęć znajdziecie. Na Instagramie również możecie sobie wpisać gdzieś tam modelka czy model i gdzieś tam dopisać miejscowość i też bardzo dużo takich osób się po prostu znajdzie w Waszej okolicy gdzieś tam na Instagramie, do których również możecie napisać DM-a tak zwanego i spokojnie taka osoba na Instagramie możecie sobie poszukać. No i dobra, powiedzmy, że już się sobie taka osoba do zdjęć znaleźli. Oczywiście tak jak zawsze, jeśli macie jakieś pytania, no to pytajcie w komentarzu, postaram się dopowiedzieć coś na dany temat. Jak już taką osobę znajdziecie, przede wszystkim kontakt z tą osobą musi się zacząć od tego, żeby przedstawić swoja wizja sesji, posłuchać tego, jako ta osoba ma ewentualną wizję sesji, dobrać przede wszystkim miejsce tej sesji odpowiednio, bo osoba fotografowana, jak i wy jako fotograf musicie czuć się w takiej sesji komfortowo i wtedy po prostu dobieracie sobie odpowiednie ciuchy do tego, uzgadniacie, czy modelka mu sobie załatwić makijaż, czy sama sobie go zrobi, czy szukacie dodatkowo tak zwanej muła,
czyli make-up artist, który zrobi taki makijaż na sesję również w formie TFP, czyli za darmo do zdjęć, za oznaczenie później, bo są też makijażystki, które szukają po prostu do portfolio takich, że tak powiem, sesji zdjęciowych, które robią makijaż po to, żeby pokazać, że potrafią zrobić fajny makijaż, który się sprawdzi na sesjach zdjęciowych, o, tak bych to ujął. No i jak już macie uzgodnione ubranie, macie uzgodnione miejsce, czas tej sesji, macie uzgodnione co z makijażem, czy modelka zrobi go sobie sama, czy szukacie make-up artist, czy szukacie makijażystki typowo, tak, macie to wszystko ustalone, jedziecie, robicie sobie te zdjęcia. Na przykład ja mam tak ustalone, że z modelkami, z osobami, którym robię zdjęcia, z reguły jest tak, że ja jako doświadczona osoba są te zdjęcia wybierą. Wy na początku waszej ścieżki polecą wam, żebyście po prostu wspólnie wybrali z osobą, którą żeście fotografowali takie zdjęcia, które będą szły dalej do gdzieś tam edycji, do obróbki. No i tyle. Nie przesadzajcie z ilością tych zdjęć na takich sesjach początkowo, bo często się zdarzy, że taki fotograf rumnie tych zdjęć 200 i on te 200 zdjęć odda. Skupcie się na 10-15 zdjęciach, zróbcie je lepiej, zróbcie je dobrze. Ale tak jak mniej tych zdjęć oddajcie, ale zróbcie je solidnie, jeśli chodzi o postprodukcję, czy tam o przygotowanie tych zdjęć pod publikację, pod wasze portfolio. No i wtedy się musicie jeśli chodzi o umowy, są fotografowie i modelki, którzy takie umowy spisują. Ja wam polecam na początku takie umowy sobie spisywać. Można w internecie znaleźć bez problemu gdzieś tam formularze, gdzieś tam wzory takich umów z sesji TFP. To chroni was, to chroni modelka przed tym, żeby gdzieś tam tych zdjęć nie wykorzystywać, czy je móc wykorzystać właśnie w danym miejscu, bo na przykład chcecie do konkursu czy coś, modelka nie musi się na to zgodzić, wtedy musicie znaleźć jakiś konsensus tak zwany. No i jak już macie to wszystko pouzgadniane, spiszecie sobie ta umowa, macie zdjęcia zrobione, oddajesz zdjęcia, no i wtedy sobie te zdjęcia publikujecie, czy tam w portfolio, czy na profilach społecznościowych. Modelka, wy oznaczacie się przede wszystkim wzajemnie. Wy jako fotograf oznaczacie modelka, ewentualnie makijażystka oznacza was jako modelka i fotografa, modelka analogicznie was jako fotografa i makijażystka, żeby po prostu ta wzajemna współpraca była wszędzie oznaczana. No i mam nadzieję, że to troszkę wam wyklaruje to, jak takich osób szukać. Ten film krótki, treściwy, nie wyda tutaj długo stał, bo już mi na głowa kapie deszcz. I że tak powiem, chciałem po prostu przekazać wam, jak takich osób do zdjęć szukać, na jakich grupach, jak to wygląda, kontakt jak rozpocząć z osobami do zdjęć. No i cóż, no, myślę, że szczegółowe informacje, jak będziecie chcieli uzyskać, no to pytajcie w komentarzach, ja wam na te komentarze oczywiście zawsze odpisuję. Nie ma tak u mnie, że ja pomijam któreś komentarze, bo na razie ich nie ma tyle, żebym tego nie ogarnął. Także zawsze staram się to zrobić na tyle, żebyście wszystko mieli klarowne, jasne i wiedzieli co i jak. Także w komentarzach wam chętnie na pytania odpowiem. Co do danego filmu, lecę teraz robić dalej to, co mam robić, czyli do roboty, deszczowo pogoda. A wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba. Mam nadzieję, że na dniach pogoda mi pozwoli na to, żeby nagrać w końcu do was to, co mam w planach, bo mam w planach kilka naprawdę już takich konkretnych tych filmów, o których wspominam już od dłuższego czasu. No ale albo pogoda nie pasuje, bo jest za ciepło i nie mam jak tego nagrać, albo pogoda nie pasuje, bo leje, no także musimy trafić w takie okienko pogodowe. Także co, widzimy się za tydzień oczywiście. Do usłyszenia, subskrypcja, zostawcie łapka w górę, bo to troszeczkę podbije ten kanał znowu do góry, znowu troszeczkę tych filmów więcej osób zobaczy. A ja tak godam, ja chcę razem z wami się rozwijać, tutaj wam pomagać się rozwinąć, a jednocześnie wasze rozwijanie się mnie motywuje do tego, żeby się jako kanał rozwijać, także do zobaczenia za tydzień, lecimy dalej i pamiętajcie, róbcie to, co lubicie, korzystajcie, kupujcie przemyślany sprzęt i lecimy. Portrety to jest naprawdę fajna rzecz, rodzinne sesje to jest naprawdę fajna rzecz, także do zobaczenia za tydzień. Hejka, trzymcie się, pozdrawiam was.